Number one, fire is real, fire is hot. Don't touch the fire. Jesteśmy w kanadyjskiej miejscowości Winnipeg, która słynie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to tutaj powstał Kubuś Puchatek. Jest to Muzeum Kubusia Puchatka, do którego dzisiaj pojedziemy. A po drugie, bardzo niedaleko jest osada islandzkich wikingów, którzy przypłynęli tutaj w 1800 którymś tam roku i dzisiaj odbywa się festiwal wikingów, na który też pojedziemy. But 5 rules are basically these. They're very simple rules. Unfortunately, we've had to make them for some silly reasons. Number one, fire is real, fire is hot. Don't touch the fire. Shocking. Number two, the food that's cooking on the fire, that's actually our lunches. We don't go down to the restaurants and stick our fingers in your fish. Don't stick your fingers in our soup. Number three, the tents that are closed, we're using them just as storage tents and change rooms. There's really nothing to see in there except for naked hairy Vikings, and that's not something you can unsee. Although, if you're into that, we can arrange something after hours. Thank you. Have a great day. Najpierw przenieśliśmy się do krainy islandzkich wikingów, a teraz jedziemy do krainy dzikich żmi.
Przyjechaliśmy do miejsca, które nam polecił Krzysiek. Jakąś godzinę drogi od Winnipeg, gdzie oni mieszkają. Jest to takie tak zwane pole żmij. Duże terytorium na środku prerii, gdzie dziko żyją żmije i tu mają swoje legowiska, tu się rozmnażają, jest ich tu strasznie dużo. Jest to taki rodzaj żmij, który ponoć nie jest jadowity, więc można na niego blisko podejść, a niektórzy turyści nawet biorą je na ręce. Także niezbyt jeszcze w to wierzymy, bo ciężko nam uwierzyć, że żmija nie będzie atakować człowieka. No ale idziemy zobaczyć. Niestety nie mieliśmy szczęścia do żmij, bo trafiliśmy akurat na taką porę roku i taką porę dnia, że żmije w większości spały i spotkaliśmy dosłownie kilka. Ale teraz przyjechaliśmy do centrum, bo coraz więcej widzimy znaków na temat niedźwiedzi i potrzebujemy czegoś, żeby móc się przed tymi niedźwiedziami obronić. How many meters? These ones are good for about 4 or 5 meters, I believe. 4 or 5 meters. Wait, no, sorry, it's 2 or 3. That's my bad. Okej, kupiliśmy coś, co posłuży nam do obrony przed niedźwiedziami. Kosztuje około $40 i żeby to kupić, trzeba przyjść do takiego sklepu myśliwskiego jak tutaj i trzeba podać swój dowód. Wszystkie dane muszą być spisane, bo to jest traktowane jako broń. Zaraz zobaczycie, co to jest. Kupiliśmy. Nasza broń na niedźwiedzie wygląda tak. Tak zwany bear spray, czyli spray na niedźwiedzia. Kosztował 40 coś dolarów, także całkiem drogo. I działa to w taki sposób, że musimy zaczekać, aż niedźwiedź rozwścieczony dobiegnie do nas na odległość 2-3 metrów. Wtedy trzeba wyjąć zawleczkę, wpisać tajny kod, odkręcić, przesunąć, pociągnąć i wystrzelić przed siebie taką chmurę ochronną dymu zrobioną z tego i jak niedźwiedź w to wbiegnie, to powinny go zacząć piec oczy, bo to działa jak gaz pieprzowy i powinien się rozmyślić, już nie chcieć nas zjeść. Dobra, mamy internet. Działa. Nie było łatwo, bo się okazuje, że żeby internet prepaidowy kupić w Kanadzie, to trzeba mieć adres zameldowania i najlepiej kanadyjskie ID. Całe szczęście my mieliśmy Krzyśka, który na swój dowód nam założył internet i koszt to jest $65 za miesiąc. W tym mamy unlimited rozmowy i SMS-y i 12 GB internetu. Generalnie słabe jest to, że nie mają oferty przygotowanej dla turystów, bo gdybyśmy nie mieli tutaj znajomych, to byśmy tego internetu nie mogli założyć, więc jak wy przyjedziecie sobie sami tutaj, nikogo nie będziecie znali, to może być problem z założeniem internetu. To znaczy mają, tyle że tylko 2 GB. Udało nam się, znaleźliśmy Kubusia Puchatka, jest tutaj za nami, bo Kubuś Puchatek, którego znacie z bajek i z filmów, pochodzi właśnie stąd, z Winnipeg, w pewnym sensie przynajmniej, bo stąd pochodzi kanadyjski żołnierz, który jadąc na I wojnę światową do Europy, kupił sobie niedźwiedzia dla swojego oddziału i zabrał go ze sobą do Europy i nazwał go po swoim domowym mieście, po Winnipeg, nazwał go Winnie the Pooh, więc stąd się wzięła nazwa. Zabrał tego niedźwiedzia ze sobą do Europy i tam się okazało, że jest zbyt ciężko podróżować z tym niedźwiedziem, więc go zostawili w londyńskim zoo. I on tam, w tym londyńskim zoo został. W międzyczasie w tym zoo zaprzyjaźnił się z ludźmi, którzy się nim opiekowali i kiedy ten żołnierz wrócił po niego, to stwierdził, że nie chce go już zabierać od tych ludzi i go tam zostawił. I tam właśnie tego niedźwiedzia spotkał słynny brytyjski pisarz, który potem stworzył postać Kubusia Puchatka. Na amerykańskich i kanadyjskich osiedlach są tak zwane backline'y, czyli takie tylne uliczki, które są robione między budynkami, które są takimi uliczkami do celów trochę techniczno-serwisowych. Tak jak widzicie,
Od przodu jest główne wejście do domu, takie eleganckie, a od tyłu jest takie troszeczkę mniej reprezentacyjne, gdzie jest wjazd do garażu, gdzie można sobie postawić auto i tędy tymi bocznymi uliczkami jeżdżą śmieciarki i zbierają śmieci. Nie na wszystkich osiedlach tak jest, ale to jest takie typowe dla Ameryki.